Dzień dobry Państwu. Witamy na drugim z cyklu UFE Academy wykładów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dziś mamy zaszczyt gościć pana profesora Michała Wicińskiego, który opowie nam na temat marihuana, fakty i mity. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania wykładu. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wykład. Temat wykładu jest ważny, interesujący i chyba żadna substancja nie wzbudza tak, proszę Państwa, sprzecznych emocji. Marihuana jako lek, marihuana jako substancja uzależniająca. Zadajmy sobie pytania, czy szkodliwa, czy działa, czy pomaga. Jakie są plusy, jakie są minusy stosowania. Podczas wykładu postaram wyjaśnić się pewne kwestie związane z marihuaną leczniczą, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania i skupić się też na marihuanie jako używce. To są dwa tak naprawdę oddzielne tematy. Zatem zaczynamy. Marihuana. Zgodnie z definicją, susz pozyskiwany z roślin z rodzaju konopi, cannabis, zawierający substancje psychoaktywne. Surowcem mogą być wszystkie gatunki konopi. Głównym surowcem są kwiatostany osobników żeńskich. Marihuana może zostać spreparowana do postaci płynu, haszyszu, oleju, nalewek czy naparów. Jeżeli chodzi o postaci farmaceutyczne, to te kompozycje są, proszę Państwa, tak naprawdę nieograniczone. Natomiast bardzo bliskim, krewnym konopi jest, proszę Państwa, chmiel, który stosowany jest standardowo do produkcji piwa. Przez wiele lat marihuana wzbudzała zainteresowanie zarówno jako używka, jak i jako lek. Krótko, jeżeli chodzi o rys historyczny. Ludzie zaczęli używać konopi jeszcze przed epoką neolitu i jest ona prawdopodobnie jedną z najwcześniej udomowionych roślin. Początkowo stosowana jako włókno do produkcji lin, sieci, także ze względu na olej pozyskiwany z nasion. W epoce neolitu, 5000 lat przed naszą erą, konopie były używane do produkcji tkanin, butów i wczesnych form papieru. Jeżeli chodzi o rys historyczny, to w naszej erze marihuana jako lek była stosowana tylko tak naprawdę w świecie islamskim. I pytanie jest takie, co się stało, że ta substancja, pozornie wydawałoby się niewinna, budzi tak wiele sprzecznych emocji. I chciałbym przeanalizować istotne w mojej opinii, w mojej ocenie dowody naukowe i oddzielić nasze przekonania, emocje, to co jest tak naprawdę wartościowe, oparte na rzeczywistych, wiarygodnych dowodach naukowych, od opinii. Przejdźmy zatem do problemu uzależnień. W literaturze znajdziemy wiele podziałów dotyczących uzależnień psychicznych, fizycznych od substancji psychoaktywnych. Natomiast proszę pamiętać, że podziały te są tak naprawdę bardzo płynne. I znajdziecie Państwo często daną substancję zakwalifikowaną jako substancja, która uzależnia psychicznie w jednej publikacji, w drugiej pojawią się dowody na to, że jednak jakieś cechy uzależnienia fizycznego też występują. Także ten podział jest w mojej ocenie bardzo niejasny, płynny. I na czym polegają tutaj podstawowe różnice? Proszę Państwa, uzależnienie psychiczne wiąże się tylko i wyłącznie z chęcią zażywania danej substancji. Czyli jeżeli
mamy chęć zażyć tą substancję ale z jakichś powodów nie mamy do niej dostępu, to możemy odczuwać pewien dyskomfort, ale na pewno nie wystąpią u nas objawy somatyczne wynikające z odstawienia, z braku kontaktu z tą substancją. Uzależnienie fizyczne oparte jest na zupełnie innych mechanizmach fizjologicznych, raczej powiedziałbym patofizjologicznych, ponieważ uzależnienie fizyczne wiąże się stricte z chęcią zażywania danej substancji, tak samo jak w przypadku uzależnienia psychicznego, natomiast brak dostępu do danej substancji powoduje typowe objawy związane z pobudzeniem układu współczulnego, czyli tak zwany zespół odstawienia. Jakie są to, proszę Państwa, objawy? Przede wszystkim rozszerzenie źrenic, nadmierna potliwość, tachykardia, czyli przyspieszenie akcji serca, stany spastyczne jelit, bóle w klatce piersiowej. I proszę pamiętać, bo to jest też bardzo istotne. W przypadku uzależnienia fizycznego, zwane również uzależnieniem fizjologicznym, nagłe odstawienie substancji może być tak samo niebezpieczne, jak jej permanentne zażywanie. Dlatego leczenie takich pacjentów bardzo często poza psychoterapią bazuje na tak zwanej terapii substytucyjnej. Ta terapia też budzi wiele kontrowersji, ale co my robimy? Osobom uzależnionym podajemy substancje, które posiadają potencjał uzależniający, które są szkodliwe, ale w odniesieniu do narkotyku, od którego jest uzależniony pacjent, ta szkodliwość jest o wiele niższa. Takim przykładem jest uzależnienie od heroiny, gdzie podajemy pacjentom metadon, który jest również substancją uzależniającą, ale pozwala łagodzić objawy zespołu odstawienia. Takim bardzo dobrym przykładem, bardzo dobrze zespół odstawienia przedstawiony został w filmie Dzieci z dworca Zoo. Tam ta młodzież pozbawiona dostępu do narkotyku, konkretnie do heroiny, ma typowe objawy zespołu odstawienia. Jeden chłopak umiera. I proszę zapamiętać, że leczenie uzależnień zawsze musi być leczeniem dwutorowym. Z jednej strony musimy zaopatrzyć tego pacjenta w odpowiednie narzędzia farmakologiczne, czyli zapewnić mu środki uspokajające w przypadku uzależnienia fizycznego, czy środki, które zmniejszą ryzyko wystąpienia tych objawów somatycznych, o których na początku mówiłem. I teraz bardzo istotna kwestia i chciałbym na samym początku podkreślić. Z tabloidów, z jakiejś kolorowej prasy, z mediów przeszły. Nie chcę użyć określenia, że do medycyny, bo to jest nieprawda, ale bardzo niebezpieczne, bardzo niepoprawne i błędne określenia, czyli miękkie i twarde narkotyki. Proszę Państwa, coś takiego jak narkotyk miękki czy narkotyk twardy to jest wymysł. Coś takiego nie istnieje. Nie ma żadnych podstaw naukowych, aby tak klasyfikować substancje. Dlaczego? Bo taka klasyfikacja może przysporzyć nam wiele problemów. Co to znaczy narkotyk miękki? My w domyśle gdzieś z tyłu głowy mamy takie przekonanie, że narkotyk miękki to jest substancja stosunkowo bezpieczna. Możemy ją sobie zażywać, bo ryzyko uzależnień jest stosunkowo niskie. I zgadza się. W porównaniu z tak zwanymi twardymi narkotykami typu kokaina, amfetamina, heroina, te miękkie uzależniają o wiele wolniej. Narkotyki twarde, często po 2-3-krotnym zażyciu, mamy już pacjenta z typowymi objawami uzależnienia fizycznego, czyli fizjologicznego. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili Państwo uwagę na jedną rzecz. Narkotyki miękkie są o wiele bardziej niebezpieczne aniżeli narkotyki tak zwane twarde. Dlaczego? Bo są bardziej podstępne.
bo jest większe przyzwolenie na to, że się nie uzależnimy. Uzależnimy, proszę Państwa, ale to uzależnienie będzie bardzo podstępne i bardzo powolne. A tak naprawdę konsekwencje, zarówno w przypadku uzależnienia psychicznego, jak i fizycznego, są, powiedziałbym, zbliżone. I teraz coś, co jest bardzo niestety niechlubne i nic na to nie poradzimy, ale obecnie nie są znane skuteczne metody leczenia uzależnienia psychicznego od substancji chemicznych. Możliwe jest zatrzymanie kompulsywnych zachowań, ale nie całkowite wyleczenie. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy pacjenta, który jest uzależniony psychicznie od zażywania danej substancji, bo uzależnienie nie musi być związane tylko z substancją, ale z wykonywaniem danej czynności. Według nowej klasyfikacji my mamy coraz więcej młodych osób uzależnionych od gier komputerowych. To jest też uzależnienie, które wcześniej nie występowało w naszej klasyfikacji. I teraz, co jest tutaj istotne? W przypadku uzależnienia psychicznego my nie mamy możliwości spowodować, żeby pacjent nie czuł pociągu do tej substancji czy do danej czynności. Zatem, jeżeli pacjent nie chce się leczyć, to my nie mamy żadnych możliwości. Farmakologicznie możemy tylko powstrzymać kompulsywne zachowania związane z agresją, z chęcią zdobycia danej substancji, ale nie ma możliwości, żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pacjent powiedział: ja już nie lubię tej substancji. To jest praktycznie niemożliwe. Zatem chciałbym, żebyście zapamiętali Państwo z tego slajdu bardzo ważne i jedno istotne przesłanie. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny narkotyk. To jest, uważam, kluczowe, żebyśmy byli świadomi tego, że zażywanie każdej substancji o działaniu psychoaktywnym niesie za sobą ryzyko. Oczywiście mniejsze bądź większe ryzyko, ale zawsze proszę pamiętać, że jakieś ryzyko jest. I co się tak naprawdę dzieje? Jakie są podstawy tego, że tak szybko się uzależniamy? Patrząc z punktu widzenia ewolucji, mamy w mózgu 3 istotne struktury układu mezolimbicznego. Tak zwany układ nagrody. Zarówno w obrębie kory czołowej, jak i jądra półleżącego przegrody oraz w obszarze nakrywki brzusznej znajduje się bardzo wysokie stężenie receptorów dopaminergicznych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ neuroprzekaźnikiem w centralnym systemie nerwowym odpowiedzialnym za uzależnienia jest dopamina. I teraz nie czulibyśmy pociągu do substancji psychoaktywnych, do pewnego rodzaju zachowań, gdyby dany bodziec nie powodował wyrzutu dopaminy. Bo dopamina daje nam pewnego rodzaju satysfakcję. To jest ta pogoń, kompulsywne zachowania, to jest to teoretyczne szczęście związane z wyrzutem dopaminy. I teraz, proszę Państwa, rodzi się bardzo istotne pytanie. No to co w tym złego? No jeżeli czujemy się lepiej, jeżeli dana substancja powoduje wyrzut dopaminy, no to dlaczego nie powinniśmy jej zażywać? Przecież nic takiego się nie dzieje. I tutaj pojawia się kolejny problem. W przypadku układu nagrody odpowiedź definiowana jako wyrzut dopaminy z biegiem czasu się zmniejsza. Zatem to samo sprzężenie obserwujemy w przypadku marihuany. Chodzi mi głównie o THC, o którym będę mówił, które pobudza receptory kanabinoidowe. Pobudzenie, zwłaszcza w obrębie jądra półleżącego czy obszarze nakrywki brzusznej, pobudzenie receptora kanabinoidowego będzie wiązało się ze zwiększonym wyrzutem dopaminy w strukturach układu mezolimbicznego.
No to teraz pytanie, co takiego złego się w tym momencie dzieje? Otóż problemem nie jest to, i to dotyczy wszystkich używek, że pacjent pierwszy czy drugi raz zażyje daną substancję, jeżeli na tym by się tak naprawdę mogło skończyć. Z biegiem czasu odczuwamy coraz większą potrzebę zażywania danej substancji, ponieważ nasz organizm przestaje na nią reagować. To bardzo dobrze widać u osób początkowo palących marihuanę, rozpoczynających swoją, że tak powiem, przygodę. Zaczynają od małych dawek i pytanie, czy po roku ilość niezbędna do takiej samej satysfakcji, tutaj definiuję to biochemicznie jako wyrzut dopaminy, czy ta ilość, czy częstość zażywania jest na takim samym poziomie. Nie jest, proszę Państwa. Potrzebujemy jej po prostu więcej. Ten sam mechanizm obserwujemy w przypadku osób palących. Po prostu osoby palące, każdy zaczynał od 1, od 2 papierosów, a kończył na paczce czy 2. Zatem układ nagrody to jest bardzo niebezpieczna, powiedziałbym, struktura, typowo też powiązana, biochemicznie powiązana i wrażliwa na działanie THC, ale chciałbym w tym momencie też obalić pewien mit odnośnie określenia, które też w niektórych publikacjach się pojawia. Osoby predysponowane. Proszę Państwa, to niczego do nauki nie wnosi. Co to znaczy, że ktoś jest predysponowany do uzależnienia? To znaczy, że ma bardziej wrażliwy układ nagrody. My wiemy, że 2-krotnie szybciej uzależnią się kobiety, aniżeli mężczyźni. Ale ta informacja znowu nie rozwiązuje problemu. Bo jak wskazać osobę predysponowaną? Ktoś ma mniejszy, ktoś ma większy, ktoś ma mniejsze, ktoś ma większe ryzyko, ale my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować u pacjenta. Po prostu jest to zmienność osobnicza. My wiemy, że pewne mutacje na poziomie genetycznym, mutacje receptorów dopaminergicznych D2, D4 wiążą się z większym ryzykiem występowania uzależnień. Ale odwołam się do teorii dość starej, do teorii dopaminergicznej schizofrenii. Jak Państwo wiecie, schizofrenia to zaburzenie, to choroba w obrębie centralnego systemu nerwowego, która wiąże się z takimi objawami klinicznymi jak omamy, halucynacje, urojenia wzrokowe, słuchowe u pacjenta. I my farmakologicznie leczymy to, zmniejszając transmisję dopaminergiczną, czyli wyrzut dopaminy wiąże się z ryzykiem pierwszego epizodu psychotycznego. My to dzisiaj wiemy. Pacjenci nadużywający marihuanę mają większe ryzyko wystąpienia schizofrenii. Dlaczego? Ponieważ pobudzenie przez THC, główny aktywny związek w marihuanie, powoduje wyrzut dopaminy. Oczywiście możemy tutaj polemizować, bo ten wpływ jest wyraźniejszy, jest znacznie istotniejszy w przypadku alkoholu, jeżeli chodzi o pierwszy epizod psychotyczny, ale proszę Państwa, takie działanie jak najbardziej występuje. I to, co zawsze powtarzam, jeżeli mówimy o szkodliwości w aspekcie społecznym narkotyków, to proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mamy 3 najbardziej popularne substancje odurzające, substancje uzależniające w społeczeństwie. To jest marihuana, to jest alkohol i to jest tytoń. I teraz oczywiście nie tłumaczę tego działaniem czy skutkami
ostrego zatrucia. Bo my mamy substancje, my mamy związki uzależniające, które są o wiele gorsze od alkoholu, marihuany czy papierosów. Proszę zwrócić uwagę na te czerwone substancje na tym slajdzie. Kokaina, heroina, ketamina i tak dalej. Tylko jeżeli spojrzymy na zagrożenie z punktu widzenia społecznego, to te trzy substancje są o wiele częściej nadużywane aniżeli heroina, buprenorfina czy środki uspokajające. Czyli nie możemy analizować ryzyka w aspekcie zatrucia ostrego i porównywać. Ta substancja jest bezpieczniejsza, ta substancja ma więcej działań niepożądanych, tylko to, co zawsze powtarzam, najgroźniejsze dla nas są substancje ogólnodostępne, nawet nie wydawałoby się tak szkodliwe. Substancje, które są stosunkowo tanie, do których każdy z nas ma bez problemu dostęp. One są dla nas największym obciążeniem. Proszę Państwa, w 2020 roku pojawił się raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. To jest bardzo obszerny raport i chciałbym przytoczyć najistotniejsze punkty z tego raportu, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak dalece niebezpieczne są substancje, które pozornie traktujemy czy klasyfikujemy jako narkotyki miękkie. W 2018 roku w krajach Unii Europejskiej z powodu uzależnienia od marihuany leczyło się 135 000 pacjentów, co stanowiło, uwaga, ponad 30% leczenia wszystkich uzależnień. Czyli 30% najczęściej młodych osób, bo my dzisiaj widzimy wzrost zażywania marihuany w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. I teraz 1/3 wszystkich uzależnień, alkohol, metadon, kokaina, heroina i tak dalej, 1/3 wszystkich uzależnień to są młode osoby leczone z powodu zażywania czy nadużywania marihuany. I teraz to, co będę mówił za chwilę o marihuanie, to jest, proszę Państwa, też pewna kwestia, którą musimy wyjaśnić. Będę mówił o czystej marihuanie. O czystym związku pozyskiwanym o THC czy CBD, CBG, o związkach pozyskiwanych z konopi indyjskiej. Według ostatniego raportu ESPAD mamy informacje takie, że tylko 12 do 15% sprzedawanych w nielegalnym obiegu preparatów marihuany to są preparaty czyste pod względem toksykologicznym, które zawierają tylko i wyłącznie naturalne kanabinoidy. I tutaj może wytłumaczymy sobie, dlaczego ta marihuana jest taka niebezpieczna. Ponieważ w większości przypadków my nie mówimy o czystej marihuanie. My mówimy o marihuanie z domieszką pochodnych amin katecholowych, amfetaminy, metamfetaminy, substancji, które właśnie powodują to, że mamy takie wyniki według ostatniego raportu. Substancje, które, no mówiąc kolokwialnie, podkręcają toksyczność, czy podkręcają działanie marihuany na układ nagrody. Czyli jaki jest cel? Cel jest taki, żeby te substancje, żeby marihuana szybciej uzależniała. I teraz co jeszcze, jakie informacje znajdują w tym raporcie z 2020 roku? Od 2006 roku stężenie THC we wszystkich preparatach, czyli tej najważniejszej substancji aktywnej, podwoiło się. Także najistotniejsza substancja z punktu widzenia
uzależnienia, odurzenia pacjenta, jej stężenie wzrosło dwukrotnie. I teraz kolejny problem to legalizacja marihuany na świecie. I tutaj trzeba to jasno powiedzieć. Jeżeli spojrzymy na Europę, to proszę Państwa, nieprawdą jest to, że marihuana jest legalna w Europie. Nie mówię o marihuanie leczniczej. Nie mówię, przepraszam, o marihuanie jako substancji leczniczej, tylko jako o substancji odurzającej. Nawet w Holandii czy w Belgii marihuana nie jest legalna, ale warunkowo dopuszcza się ją do obrotu. Czyli jeżeli potraktowalibyśmy to wszystko lega artis, to mówimy o substancji nielegalnej, gdzie nie egzekwuje się po prostu przepisów związanych ze stosowaniem pozamedycznym marihuany. I teraz też kolejny mit, ale to raczej w ramach takiej ciekawostki. W Stanach Zjednoczonych, w zależności od stanu, marihuana jest legalna, nie jest legalna. Na tym slajdzie, tak jak Państwo widzicie, te kraje niebieskie, zaznaczone na niebiesko, to są kraje, w których marihuana jest legalna, jest dopuszczona do obrotu. Czyli praktycznie Kanada, niektóre stany Ameryki, no i w Afryce zostaje nam tylko Republika Południowej Afryki. Natomiast wrócę jeszcze do błędnej informacji, która też wielokrotnie została już opublikowana, że w Korei Północnej marihuana jest legalna. Proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest znowu mit. Myślę, że w Korei Północnej w ogóle nie ma marihuany. Oni mają oczywiście mak, inne substancje, ale nie mają marihuany. Także jest to nieprawda. Marihuana jest po prostu zakazana w Korei Północnej. Przejdźmy dalej i skupmy się może na marihuanie medycznej. I teraz, proszę Państwa, marihuana stosowana jako używka budzi wiele kontrowersji i do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast musimy oddzielić to grubą kreską i skupić się na marihuanie jako na leku. I to w wielu przypadkach bardzo dobrym leku. Mamy liczne dowody naukowe, które potwierdzają skuteczność kanabinoidów w wybranych jednostkach chorobowych. Ale też chciałbym, żebyśmy od samego początku zapamiętali pewną kwestię. W przypadku marihuany leczniczej my mamy nad tym kontrolę. To są czyste, standaryzowane preparaty, zarówno gotowe, jak i recepturowe, gdzie dokładnie określone jest stężenie THC, CBD i nie ma tam dodatku żadnych innych substancji aktywnych. Zatem porównywanie marihuany stosowanej jako używki z nielegalnego źródła z marihuaną leczniczą nie ma najmniejszego sensu, bo my mówimy o zupełnie różnych związkach chemicznych i to jest bardzo istotne. Zatem marihuana. Dwa najważniejsze związki aktywne izolowane z konopi to THC i CBD. Jeżeli chodzi o stężenie THC, to proszę pamiętać, że im marihuana jest uprawiana bliżej równika, tym jest większe natężenie światła UV. THC stanowi pewnego rodzaju ochronę dla roślin, bo marihuana konopie są bardzo odpornymi roślinami na zniszczenie. Zatem im idziemy bardziej na północ, tam konopie będą miały niższe stężenie THC. Jeżeli idziemy w kierunku
krajów basenu Morza Śródziemnego, to stężenie THC będzie wyższe. I teraz konopie zawierają ponad 400 różnych substancji, ale my skupimy się tak naprawdę na dwóch najistotniejszych. Pierwsza to THC, czyli tetrahydrokannabinol, i druga to cannabidiol, czyli CBD. I te dwie substancje z punktu widzenia klinicznego są dla nas, proszę Państwa, najistotniejsze. I przeanalizujmy może różnicę pomiędzy farmakologicznym działaniem THC a CBD. Wielokrotnie te działania nakładają się na siebie, ale THC, czyli tetrahydrokannabinol, na pewno posiada działanie przeciwbólowe, na pewno posiada działanie miorelaksacyjne, na pewno wykazuje działanie przeciwwymiotne, wykazuje działanie również przeciwzapalne. CBD, czyli cannabidiol, posiada zbliżone działanie, ale wykazuje większe powinowactwo do układu kostnego, także zwiększa gęstość mineralną kości, posiada większe czy wyraźniejsze działanie przeciwzapalne, posiada wyraźne działanie antyoksydacyjne i również, może w mniejszym stopniu, ale też działanie przeciwnowotworowe. Jaka jest istotna różnica, jeżeli chodzi o THC i CBD? Zasadnicza różnica polega na tym, że działanie przeciwdrgawkowe jest bardziej widoczne w przypadku czystego CBD aniżeli THC. Czyli w padaczkach lekoopornych, jeżeli będziemy stosować preparaty złożone, to będziemy starali się zapewnić pacjentom wyższe stężenie CBD w stosunku do THC. I teraz proszę jeszcze zapamiętać jedną kwestię, bo może ja mówię tutaj o aktywności wolnorodnikowej, o stanie zapalnym i tak dalej, ale bardzo modne stało się w ostatnich czasach, stały się sklepy, które proponują nam preparaty zawierające CBD, CBG i inne olejki, susze, które zawierają właśnie nie THC, tylko inne związki zawarte w konopiach. I teraz to jest istotne, że CBD i pochodne CBD, za wyjątkiem THC, są związkami legalnymi, bo THC posiada działanie ośrodkowe i stymuluje układ nagrody. Czyli THC, to co mówiłem na początku, uzależnia, ma działanie psychoaktywne, zwiększa wyrzut dopaminy, natomiast CBD, CBG i inne kannabinole takiego działania nie wykazują, czyli nie mają potencjału uzależniającego. CBD działa często uspokajająco, przeciwzapalnie, nie wykazując tej typowej komponenty ośrodkowej. Co do testów na obecność substancji psychoaktywnych, oczywiście w przypadku THC nie ma punktu odcięcia, czyli jeżeli w surowicy czy w moczu potwierdzimy obecność, to traktujemy to tak, jakby pacjent zażywał THC. Jeżeli wykażemy w badanym materiale obecność CBD czy innych pochodnych kannabinoidowych, to jest to, proszę Państwa, jak najbardziej legalne. I tutaj nie mamy z tym żadnego problemu. Można by było zadać takie pytanie, jak długo utrzymują się te związki we krwi. Tu pojawia się problem, bo dane zawarte w literaturze są sprzeczne. I też musimy wziąć pod uwagę czułość metody, którą będziemy oznaczać THC.
Na pewno są to związki bardzo dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, zatem minimum 60 godzin. Tyle będzie utrzymywało się THC we krwi. I proszę pamiętać o jednej rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Bo z ostatnich statystyk jasno wynika, że młodzież odchodzi od alkoholu, ale coraz częściej sięga po THC. Chodzi tutaj głównie po marihuanę. Chodzi głównie o młodych kierowców. Także coraz więcej osób, młodych osób, które spowodowały wypadki komunikacyjne, były pod wpływem właśnie marihuany. Jest to najpopularniejszy narkotyk wśród młodzieży. I przejdźmy do potencjalnego zastosowania marihuany w medycynie. Proszę Państwa, leczenie bólu. I tutaj nie podlega dyskusji. Mamy bardzo dobre, solidne dowody naukowe, poparte randomizowanymi badaniami klinicznymi, z których jasno wynika, że pacjent, zwłaszcza pacjent w terminalnym stadium choroby nowotworowej, który wymaga stosowania silnych leków przeciwbólowych, takich jak morfina, fentanyl, to dodanie kanabinoidów będzie powodowało mniejsze odczucie, subiektywne odczucie bólu oraz zmniejszy zapotrzebowanie na morfinę. I to jest chyba dzisiaj główny i najistotniejszy punkt. Właśnie najwięcej recept na marihuanę leczniczą mamy ze szpitali onkologicznych w przypadku leczenia bólu. I tutaj, proszę Państwa, absolutnie proszę się nie obawiać toksyczności. My mówimy o czystych kanabinoidach i stosowanie wraz z środkami przeciwbólowymi jest bezpieczne. Natomiast drugi, dość powiedziałbym, ciekawy punkt. Ból głowy i migreny. O ile, proszę Państwa, my stosujemy standardowe, klasyczne środki przeciwbólowe, paracetamol, ibuprofen, aspiryna w przypadku migrenowych bólów głowy, to nie mamy żadnych wiarygodnych dowodów naukowych, to są tylko pojedyncze przypadki, które mówią o jakimkolwiek pozytywnym działaniu kanabinoidów u pacjentów cierpiących z powodu migreny. Także w przypadku innych bólów, zwłaszcza bólu nowotworowego, możemy powiedzieć, że tak, warto. W przypadku migrenowych bólów głowy nie mamy na to żadnych dowodów. Zaburzenia psychiczne. I tutaj, proszę Państwa, jest pewien problem, bo my wiemy, że stosowanie marihuany zwiększa ryzyko pierwszego epizodu psychotycznego. Na pewno działa niekorzystnie w chorobie dwubiegunowej. I znowu możemy mówić o osobach predysponowanych. Ten pierwszy epizod psychotyczny bardzo często pojawia się, czego dowodzą badania, u osób z mutacją takiego enzymu jak COMT, czyli metylotransferaza okatechola. Mutacja WAL tego enzymu powoduje zwiększone 2- czy 3-krotnie zwiększone ryzyko zaburzeń psychicznych u pacjentów sięgających po kanabinoidy, ale zostawmy marihuanę stosowaną w celach odurzających. Natomiast pytanie jest takie, czy w zaburzeniach psychicznych marihuana jest pomocna? Nie, nie jest pomocna. Nie mamy na to żadnych dowodów naukowych. Choroby neurodegeneracyjne. I tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo dobre, wiarygodne dowody naukowe na to, że stosowanie marihuany leczniczej u pacjentów z chorobą Alzheimera poprawia apetyt, poprawia
samopoczucie ogólne, ułatwia zasypianie. Jeżeli mamy pacjenta z chorobą Parkinsona, to zdecydowanie stosowanie marihuany leczniczej jako dodatek do standardowych leków typu levodopa, agoniści receptorów dopaminergicznych wiąże się ze znaczną poprawą stanu klinicznego pacjenta, ze znacznie mniejszą spastycznością. I ci pacjenci są szczególnymi beneficjentami tej medycznej marihuany, bo tutaj te dowody to są dowody oparte na metaanalizach, czyli już na najwyższym stopniu dowodach naukowych. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Stosowanie standardowych leków w chorobie Parkinsona jest skuteczne przez pierwsze 3-4 lata. Po tym czasie możemy zwiększać dawkę standardowych leków, ale nie będzie to korelowało z poprawą stanu klinicznego pacjenta. Zatem dodanie tej marihuany leczniczej wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem. To samo dotyczy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. I tutaj podobnie jak w chorobie Parkinsona. Ci pacjenci, zwłaszcza z dominującym objawem spastyczności, odnoszą szczególne korzyści. Spektrum autyzmu. Proszę Państwa, tutaj bym wypowiedział się bardzo, bardzo ostrożnie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę pacjentów nawet z łagodnym spektrum autyzmu, to nie wydaje się, że odnoszą oni, bo to są młodzi pacjenci, o nich mówię, że odnoszą jakieś szczególne korzyści. Na pewno dostępne dowody naukowe nie są na tyle silne, nie są na pewno na tyle wiarygodne, żeby jednoznacznie rekomendować stosowanie marihuany leczniczej w tej grupie pacjentów. Także tu powiedziałbym dzisiaj nie. Zespół stresu pourazowego. Były takie małe badania przeprowadzone wśród weteranów. Pod względem metodologicznym te badania były dość słabe, bo tam była grupa raptem 40 pacjentów. I proszę Państwa, też podobnie jak w przypadku autyzmu, te badania niczego nowego nie wniosły. Na pewno dowody uzyskane z tego badania nie są na tyle silne, aby rekomendować marihuanę leczniczą w terapii zespołu stresu pourazowego, czyli po traumach. Padaczka i padaczka lekooporna. Tutaj, proszę Państwa, znowu, zwłaszcza u dzieci, widzimy bardzo jasno poprawę stanu klinicznego. Także w przypadku stosowania klasycznej farmakoterapii, karbamazepiny, benzodiazepin czy nowszych leków, które nasilają przekaźnictwo GABAergiczne, jeżeli mamy do czynienia z padaczką lekooporną, to tutaj dowody naukowe są naprawdę bardzo mocne i możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak, możemy rozważyć w przypadku braku reakcji na leki stosowanie medycznej marihuany w grupie właśnie tych pacjentów. Myślę, że najważniejsze wskazania medyczne omówiłem, natomiast przejdźmy do mechanizmów działania. I też musimy obalić pewien mit dotyczący chorób nowotworowych. Bo z jednej strony widzimy, że napotykamy publikacje takie, że marihuana zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych. Z drugiej strony inni badacze uważają, że wprost przeciwnie, że marihuana zwiększa ryzyko nowotworów. I teraz zanim odpowiem na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo myślę, że każdy z badaczy ma po części rację. W niektórych przypadkach marihuana będzie zmniejszała metastazę, będzie zmniejszała
ryzyko przerzutów nowotworowych. W innych przypadkach, jeżeli będziemy mówili o innych nowotworach, o innym rodzaju tkanek, obserwowany efekt będzie wprost przeciwny. I z czego to wynika? Mamy, tak jak widzimy na tym slajdzie, mamy receptory kanabinoidowe CB1 i CB2. To są receptory metabotropowe sprzężone z białkiem G. Podstawowe receptory, które stanowią punkt uchwytu dla kanabinoidów, dla THC. I teraz, co się dzieje, jeżeli THC aktywuje receptor kanabinoidowy w tkance? Dochodzi do aktywacji kinaz Janusa, dochodzi do aktywacji kinazy białkowej typu B, a także w wyniku wzrostu stężenia cyklicznego AMP aktywowana zostaje kinaza białkowa typu A. Te mechanizmy, te trzy wspólne mechanizmy zależne od pobudzenia, od aktywacji receptora kanabinoidowego będą im powodowały wzrost proliferacji komórek, co tak naprawdę w przypadku komórek nowotworowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przerzutów. Zatem, jeżeli THC działa na receptor kanabinoidowy, to zwiększa się ryzyko metastazy i tworzenie odległych przerzutów poprzez wyniku naciekania błon podstawnych. Ale w naszym organizmie nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli mamy receptory kanabinoidowe, no to natura nie wyposażyłaby nas w te receptory po to, żebyśmy tylko palili marihuanę. No one muszą czemuś służyć. Pytanie, czemu służą i co jest naturalnym, endogennym związkiem pobudzającym receptory kanabinoidowe w naszym organizmie. I w latach 90. został odkryty anandamid, czyli naturalna substancja wykazująca bardzo podobne działanie do THC. Anandamid jest związkiem bardzo dobrze rozpuszczalnym w tłuszczach. To jest tłuszczowy, czyli lipidowy neuroprzekaźnik. I teraz są dwie możliwości. Mamy receptory kanabinoidowe i mamy receptory waniloidowe. Receptory waniloidowe to są receptory, które również łączą się z THC, ale też łączą się z anandamidem. I proszę zwrócić uwagę, widzimy na tym slajdzie, jeżeli dochodzi do integracji THC, ale z receptorem waniloidowym, to aktywowane są zupełnie odmienne mechanizmy apoptyczne. Dochodzi do wzrostu stężenia wapnia, do aktywacji kaspas, do wzrostu stężenia cytochromu C i aktywacja tego receptora prowadzi ostatecznie do zahamowania podziału komórkowych i ostatecznie do apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci. Zatem co wynika z tego slajdu? Dwa przeciwne mechanizmy działania THC. Jeden proapoptyczny, drugi antyapoptyczny. Jeden będzie zwiększał ryzyko przerzutów, tworzenia nowych komórek nowotworowych. Drugi mechanizm będzie w opozycji, będzie hamował ten pierwszy. I teraz pod względem klinicznym proszę zwrócić uwagę, znalazłem w PubMedzie dwa artykuły. Teoretycznie by można było powiedzieć, że te artykuły się wykluczają, że prezentowane wyniki są sprzeczne. Ale jak się przyjrzymy im bliżej, jak zobaczymy, jak uwzględnimy te dwa mechanizmy działania związane z receptorem waniloidowym, z receptorem CB1, to mamy już na to znacznie szerszy ogląd. Pierwszy artykuł. Cannabis smoke can be a major risk factor for early age laryngeal cancer. A molecular signal based approach. Proszę zwrócić uwagę. Wzrost ryzyka nowotworów tych laryngologicznych, czyli krtań, tchawica,
zdecydowanie po marihuanie. Ale z drugiej strony mamy association between cannabis use and the risk of the bladder cancer. Research from the California Men's Health Study. Jeżeli przeanalizujemy działanie THC na pęcherz moczowy, to wychodzi na to, że wnioski z tego badania są przeciwne. Tutaj mamy zmniejszenie ryzyka progresji choroby u mężczyzn. Ten sam związek, ale przeciwne działanie. Zupełnie inna tkanka. I teraz chciałbym też obalić pewien mit, bo w prasie kolorowej pojawiły się doniesienia, jakoby marihuana była zbawiennym, idealnym lekiem dla pacjentów z grejakiem w mózgu. Proszę Państwa, to jest nieprawda, bo marihuana, owszem, poprawi jakość życia tych pacjentów, czyli lepiej zasypiają, są spokojniejsi, ale nie możemy mówić, że jest to lek. A właśnie tak w prasie kolorowej pojawiły się takie informacje, że lek. Jakie jest odczucie pacjenta w tym momencie? No myśli, że zostanie wyleczony. No to jest nieprawda. Marihuana działa przeciwbólowo, poprawia jakość życia, ale nie wydłuża życia pacjentów z tym złośliwym nowotworem mózgu. Także chcę, żebyśmy też to zapamiętali. I kolejny slajd. Najczęściej zadawane pytania kliniczne. Myślę, że uda nam się rozwiać tutaj Państwa wątpliwości. Marihuana nie uzależnia. To nie narkotyk, bo z takimi opiniami możecie się Państwo zetknąć. Oczywiście posiada trzykrotnie mniejsze ryzyko uzależnień w porównaniu z alkoholem. Ale to nie znaczy, że nie uzależnia. To, co powiedziałem na początku swojego wykładu, to, że coś potraktujemy, że dany związek potraktujemy jako tak zwany, i tu cudzysłów, miękki narkotyk, to nie znaczy, że ta substancja jest bezpieczna. Uzależnia, ale uzależnia wolniej, aniżeli alkohol. Zawsze jestem w stanie porównać dwie substancje ze sobą. Amfetaminę i heroinę. No to co? To znaczy, że amfetamina jest dobra, bo heroina musi być podawana dożylnie i jest większe ryzyko ostrego zatrucia? Druga wątpliwość. Marihuana jest nieszkodliwa. Proszę Państwa, jest szkodliwa, ponieważ 15% preparatów są preparatami, które zawierają inne substancje aktywne. Czyli ponad 3/4 preparatów, które krążą w nielegalnym obiegu, to nie jest czysta marihuana. Zawierają toksycznie silne działające substancje, które zwiększają ryzyko uzależnienia. Czyli mówiąc wprost, wykazują większe powinowactwo do układu nagrody. Ale abstrahując od substancji smolistych, weźmy tą czystą marihuanę. To, co powiedziałem na początku. Czy marihuana zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych? Tak, regularne palenie zwiększa ryzyko pierwszego epizodu psychotycznego. Na pewno nie pomaga pacjentom z chorobą dwubiegunową. I teraz coś, co jest, uważam, bardzo istotne, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo my możemy mówić, że jest to pewien styl życia, ale tak do końca nie jest. Zespół amotywacyjny. To jest największy problem wśród pacjentów leczonych z powodu uzależnienia od marihuany. Zespół amotywacyjny to nic innego jak zaniedbanie, abnegacja, niechęć do podjęcia jakichkolwiek działań do zmiany swojej przyszłości. Zwróćcie Państwo uwagę,
to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla młodego człowieka, który jest na początku swojej drogi, który powinien się starać, który powinien iść do przodu. A jeżeli mówimy o grupie 18-25-latków, gdzie widzimy wzrost zainteresowania marihuaną, to jest to szczególnie niebezpieczne. Marihuana powoduje uszkodzenia mózgu. I tutaj mamy pracę doktora Heffa z 1982 roku. Tutaj akurat wyniki tej pracy są nieprawidłowe, są błędne. Czy marihuana powoduje nieodwracalne zmiany? Nie mamy na to dowodów. Raczej wydaje się, że zmiany w centralnym systemie nerwowym mają charakter odwracalny. Natomiast co opublikował dr Heff w 1982 roku? Przedstawił zdjęcia centralnego systemu nerwowego, tutaj mózgu, małp narażonych na działanie wysokich stężeń THC. Później okazało się, że nie podawał tym małpom THC, tylko czadził je tlenkiem węgla. Zatem zmiany w tomografie były podobne, ale wyniki nie były zależne od działania THC. I dostępne publikacje raczej wskazują na to, że są to zmiany odwracalne. Marihuana uszkadza układ rozrodczy. Tutaj bym był też bardzo powściągliwy od takiego kategorycznego stwierdzenia, że jest to prawda. Oczywiście mamy dowody na to, że regularne palenie może być przyczyną rozregulowania cyklu u kobiet i może być przyczyną impotencji u mężczyzn. Ale te zmiany wydają się być również zmianami odwracalnymi. Marihuana osłabia system odpornościowy. Proszę Państwa, minęło tyle lat, a my nie mamy jasnych dowodów naukowych. Mamy dwie prace, które zaprzeczyły, mówiąc nawet o mobilizacji układu odpornościowego. Zatem tutaj nie chciałbym kategorycznie się wypowiadać, bo my po prostu tego nie wiemy, a dane zawarte w literaturze są po prostu sprzeczne. Marihuana upośledza pamięć krótkotrwałą. Proszę Państwa, zdecydowanie tak. To jest fakt. Marihuana upośledza tą pamięć krótkotrwałą, natomiast nie ma wpływu na pamięć długotrwałą. To jest też bardzo, bardzo istotne. Marihuana jest furtką do kolejnych narkotyków. Czy marihuana jest furtką do kolejnych narkotyków? To jest, powiedziałbym, bardzo problemowe pytanie. Bo dla części pacjentów tak. Część osób będzie miała kontakt z marihuaną, ale nigdy więcej nie sięgną te osoby po tak zwane twarde narkotyki. Porównując pacjentów uzależnionych od tak zwanych twardych narkotyków, to fakt jest taki, że jednak alkohol jest częstszą furtką do tych twardych narkotyków w porównaniu z marihuaną. Częściej właśnie pacjenci nadużywający alkoholu uzależniają się od tych silnych, od tych twardych narkotyków. Nikt nie umarł od palenia marihuany. Proszę Państwa, to jest nie do końca uczciwie postawione pytanie. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy ryzyko ostrego zatrucia, mówię o czystej marihuanie, to fakt jest taki, że nie ma ani jednego przypadku, żeby doszło do zgonu z powodu zatrucia czystą marihuaną. W przypadku alkoholu, w przypadku heroiny, amfetaminy, kokainy, wiecie, że takie przypadki jak najbardziej
się zdarzają. To teraz jak należałoby spojrzeć na to pytanie? Nie czy doszło do przedawkowania ostrego, czyli czy pacjent zatruł się i doszło do zgonu, ale ja bym to rozszerzył. Ile osób regularnie palących, według raportu z tych 135 000 tych osób, które leczą się z powodu nadużywania czy uzależnienia od marihuany, ile osób zachorowało na depresję? Ile osób popełniło samobójstwo z powodu depresji wywołanej działaniem narkotyku? Ile młodych osób wsiadło do auta, spowodowało wypadek, czy zginęło z powodu po marihuanie? Tak należałoby zadać pytanie, bo fakt jest taki, że do ostrego zatrucia czystą marihuaną praktycznie nie dochodzi. I teraz ostatnie pytanie, tak na zakończenie, dla rozluźnienia. Lepiej jest zapalić czy wypić? No proszę Państwa, to jest beznadziejne pytanie. Dlaczego? No przecież mógłbym zadać to pytanie w ten sposób. No to powiedz, czy chcesz mieć zdrową wątrobę, czy chcesz mieć zdrowy mózg, a może zdrową trzustkę? No to który organ chcesz mieć chory? No proszę Państwa, jedno i drugie jest szkodliwe. Także chyba nie musimy wybierać pomiędzy mniejszym a większym złem. Bardzo dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, słucham. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy panie profesorze za bardzo obszerny wykład i wyjaśniający nam wiele rzeczy związanych z marihuaną. Mamy tutaj kilka pytań na czacie, pozwolę sobie je odczytać. Czy pan profesor ma taką wiedzę, jak wygląda poziom uzależnienia w krajach, w których marihuana jest w pełni legalna? Już odpowiadam. Patrząc na dane, które analizowałem w zeszłym roku bodajże, dotyczące, no weźmy Holandii, chociaż tak jak powiedziałem na początku, nie chciałbym używać określenia w pełni legalna, bo w żadnym kraju w Europie marihuana nie jest w pełni legalna. Możemy nie egzekwować pewnych tego prawa, tak jak to ma miejsce w Holandii czy w Czechach. Natomiast w Holandii absolutnie nie widzimy wzrostu ryzyka uzależnień od marihuany. Początkowo po tej, no tutaj cudzysłów oczywiście, legalizacji, bo tak naprawdę nigdy takiej legalizacji nie było, obserwowaliśmy wzrost. Ten wzrost wiele lat temu trwał niecałe 2 lata. Później absolutnie nie. Natomiast tam pojawił się inny problem. 5 lat po tej legalizacji widzimy, że wzrosła liczba osób uzależnionych od kokainy i amfetaminy. Pytanie jest takie, czy my możemy powiązać to, co mówiłem na wykładzie, że marihuana stanowiła furtkę do sięgnięcia po coś mocniejszego. No na to pytanie myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dobrze, zatem drugie pytanie przeczytam od naszych uczestników online. Czy długotrwałe stosowanie CBD niesie za sobą pozytywne skutki, na przykład ze względu na działanie antyoksydacyjne? Proszę Państwa, tu też chciałbym się do tego odnieść. Mamy wiele prac na poziomie biochemicznym. CBD, CBG i inne legalne, dopuszczalne składniki. I analizując te artykuły pod kątem biochemii, my mamy niezbite dowody naukowe na to, że biochemia, powiem tak, się broni. Czyli aktywność hamowanie aktywności wolnorodnikowej, działanie przeciwdrgawkowe, też po części przeciwzapalne, bo hamujemy cyklooksygenazę i moglibyśmy na poziomie molekularnym te dowody naukowe mnożyć. Natomiast problem polega na tym,
my nie mamy, oprócz pojedynczych case reportów, czyli tak naprawdę bardzo słabych dowodów naukowych, my nie mamy jednoznacznych dowodów klinicznych, bo zatrzymaliśmy się trochę na poziomie, powiedziałbym, biochemii, natomiast ci pacjenci są spokojniejsi. Te naturalne olejki nie uzależniają, to wiemy. Działają odprężająco, niektórzy porównują to działanie ze zwykłą melisą. Natomiast jeżeli chciałbym się do tego odnieść matematycznie, naukowo, czy dzisiaj mamy randomizowane, podwójne badania odnośnie tego, czy pacjent odnosi realne korzyści, czy jest to raczej, powiedziałbym, chwyt marketingowy? Myślę, że jest za wcześnie, że pojedyncze przypadki kliniczne, czy listy do redakcji, czy case reporty na pewno nie upoważniają nas do takiego jednoznacznego wnioskowania na tym etapie. Także na pewno wiemy, że jest to bezpieczne, na pewno broni się na poziomie biochemicznym, tylko pytanie, czy przełożymy to później na twarde punkty końcowe, czyli zmniejszenie ryzyka danej jednostki chorobowej, czy zmniejszenie nasilenia objawów, nie wiemy tego. Dzisiaj nie. Rozumiem. Mam pytanie do publiczności obecnej tutaj z nami. Czy ktoś z Was ma pytanie do pana profesora? Już podejdę z mikrofonem, momencik. Właśnie. Pan mówił wcześniej o tym, że używanie marihuany może powodować depresję, a właśnie leczenie depresji marihuaną? Teraz też właśnie zwróciłem na to uwagę, bo w charakterystyce produktu leczniczego pojawia się też plus, że można rozważyć. Teraz tak, można rozważyć i tam pojawia się tylko jeden plus w przypadku działania THC. I założenie jest takie, jeżeli standardowe leczenie, czyli zaczynamy od selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, jeżeli one nie są skuteczne, możemy spróbować bupropion albo trójcykliczne antydepresanty. Jeżeli te leki nie działają, to opisano pojedyncze przypadki kliniczne, zwłaszcza u pacjentów. Już dzisiaj w psychiatrii to określenie nie funkcjonuje, ale tak, żeby pan zrozumiał może, u pacjentów z nerwicą. I ci pacjenci, u których występowała depresja i mieli typowe objawy takie psychosomatyczne, oni pewne korzyści odnieśli. Ale żeby rekomendować dzisiaj leczniczą marihuanę w leczeniu depresji, to na pewno nie jest jeszcze ten moment. Ta siła dowodów naukowych jest, powiedziałbym, bardzo słaba, a nie możemy się opierać na pojedynczych przypadkach klinicznych. Czy jeszcze jakieś pytania z sali mamy? Tak, to momencik. Już, żeby było Panią słychać online, to musimy podejść z mikrofonem. Ja mam pytanie w kwestii sklepów, które dystrybuują produkty z konopi. Czy ktoś ma kontrolę nad tym, jakie substancje, bo rozumiem, że THC nie mogą być tam zawarte, a tylko CBD. W jaki sposób to jest regulowane? Inaczej. Na pewno nie reguluje tego branża farmaceutyczna, bo to nie są leki. Czyli inspektorat farmaceutyczny nie ma prawa tego kontrolować. Kto może? Jedynie może kontrolować to sanepid. Także tutaj, o ile inspektorat farmaceutyczny kontroluje przemysł farmaceutyczny, kontroluje jakość leków i może kontrolować marihuanę, ale marihuanę leczniczą. No bo mamy rejestrację jako lek. To absolutnie nie ma możliwości kontroli tych sklepów. To taki suplement marihuany, natomiast ten temat jest bardzo ciekawy, który pani poruszyła. Jest to popularne, a jednak nie odnotowujemy jakichś, tak jak z dopalaczami wiele lat temu,
no były, powiem wprost, naloty, prawda, były akcje policji i tych sklepów praktycznie nie ma. Myślę, że gdyby w tych sklepach sprzedawane były preparaty nielegalne, które zawierają wysokie stężenie THC, no to już byłoby to dawno skontrolowane. Także takie jest moje odczucie tutaj. No, na pewno inspektorat farmaceutyczny nie ma tutaj nic do powiedzenia. Ale sanepid może, oczywiście, że tak. 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 Oczywiście. Okej. Mamy kolejne pytanie na czacie. Czy nieuzasadnione stosowanie olejków CBD może mieć wpływ na utrudnione diagnozowanie niektórych chorób, biorąc pod uwagę fakt, że może mieć działanie przeciwbólowe? Nie zetknąłem się z czymś takim, także nie widzę tutaj problemu, chyba że pacjent będzie poddany diagnostyce jakimś testom sprawnościowym, bo działanie uspokajające, ale nie działanie odurzające może wystąpić. Ale czy jest to zakłócenie wyników badań? Podobny efekt możemy zaobserwować, jak pacjent zażyje jakiś suplement ziołowy typu melisa. Także uważam, że nie stanowi to istotnego problemu. To ja może od siebie zadam pytanie, czy zetknął się pan profesor może ze stosowaniem CBD, substancji CBD na takie schorzenia związane z układem laryngologicznym ucha, z chorobami związanymi typu na przykład szumy uszne? Powiem tak, nie zetknąłem się. Nie jest to w Polsce na pewno popularne. Można by było tłumaczyć na poziomie biochemicznym tą komponentę przeciwzapalną, ale nie ma dowodów takich jednoznacznych, że jest to skuteczne. W rekomendacjach laryngologicznych nie pojawia się coś takiego, zatem możemy to traktować jako suplement diety. I tylko Bardziej tyle. pewnie to działanie uspokajające. Dokładnie. Rozumiem. Jeszcze mamy jedno pytanie. Nie wiem, czy pan profesor będzie w stanie na to odpowiedzieć. Jak skutecznie walczyć z dealerami? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to tak pytanie, na zakończenie. Ponieważ nie znam dealerów. No właśnie. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy Bardzo dziękuję. wszystkim uczestnikom naszego wykładu za przybycie, za zalogowanie się online. Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia z UFE Academy. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.